z tym Opolem to jest przecież tak, że no jest jakieś takie niebezpieczeństwo. Chcecie poznać Juliana? O, to jest Julian. Opowiem troszkę, jak książka powstawała. Raz, dwa, trzy, 8, 16. Dzień dobry, nazywam się Aleksander Sowa i jestem autorem kryminałów. Dzień dobry. Słuchajcie, nie wiem jak zacząć tak naprawdę, bo powiem tak, wcale nie jestem jakoś tak szczególnie przygotowany do tego filmiku. Jest on w dużej mierze takim filmikiem, powiedziałbym, no nie wiem co powiedzieć. Dzień dobry. Dawno mnie tu nie było, a nie było mi dlatego, że byłem zajęty. Jak pewnie przypuszczacie, książką. Nową książką, która mam nadzieję niebawem znajdzie się na półkach księgarskich i mam nadzieję, że będzie to w kwietniu. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Cytując klasyka, czas pokaże. Zobaczymy. Książkę przekazałem, manuskrypt, maszynopis, rękopis, tekst. Przekazałem już do wydawnictwa Lira. No i książka w tej chwili już, mam nadzieję, ruszyła w tryby redakcji. Będziemy współpracować z panią redaktor, aby książka była jak najlepsza dla czytelnika. A mam nadzieję, że tak się stanie, bo czuję, że napisałem naprawdę dobrą, mocną książkę, mocny kryminał. No i teraz w związku z tym, że napisałem go, chciałbym trochę odetchnąć i pomyślałem, że nagram dla was filmik. Opowiem troszkę, jak książka powstawała przez ostatnie dni, kilkanaście, bo od 4 do 20 stycznia pracowałem po kilkanaście godzin dziennie. To znaczy tak, książkę pisałem od jakiegoś czasu już oczywiście. Myślę, że nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się odkąd skończyłem studia, odkąd się obroniłem, to już tak intensywnie, więc to jest kilka miesięcy. No ale przed świętami chciałem zawsze tak, często tak wychodzi, że książkę staram się zakończyć na koniec roku. No. Nie zawsze to się udaje, kilka razy tak, natomiast teraz się to nie udało. I ja z góry liczyłem się, że to się nie uda, z tym, że to się nie uda, tym bardziej jak już ten deadline się zbliżał, ale książka była już prawie gotowa, tak? Wdrukowałem ją sobie, zacząłem poprawiać, potem 4 zdecydowałem, że idę na urlop z pracy swojej, no i mogłem przysiąść tak naprawdę codziennie do tej książki. Na urlop poszedłem licząc, że wezmę się za remont, bo potrzebuję zrobić, znaczy może nie ja, jak mieszkanie wymaga remontu. Z tego remontu nic nie wyszło, bo siedziałem po kilkanaście godzin dziennie, czasami od tej 6, 7 do 22, z przerwami oczywiście na jakiś tam posiłek, zakupy czasem, a czasem nie, toaletę i tyle, nie? I siedziałem i poprawiałem, pisałem, zmieniałem. Pod tym względem ta książka jest też wyjątkowa, ponieważ wcześniej bywało tak, że książkę pisałem, zamykałem tekst i następował proces poprawek, skracania, wprowadzania poprawek, przy czym zwykle to było tak, że z całej objętości książki znikały pewne fragmenty i to zostawało później, to co zostało, to przysyłałem do wydawnictwa. Natomiast teraz było troszkę inaczej, ponieważ napisałem książkę, ona tam liczyła 100 chyba 25 tysięcy wyrazów i na pewnym etapie poprawiania, to znaczy już grubo za połową tej książki, zacząłem zmieniać fabułę. Musiałem dopisywać pewne fragmenty zupełnie usunąłem, także już na etapie tej pierwszej poprawki doszły na etapie drugiej poprawki doszło, książka się zmieniła. Książka się zmieniła, ale myślę, jestem przekonany, jestem pewny, że zmieniła się na lepsze. A dlaczego ona powstała? Bo jestem autorem kryminałów. Ale tak się złożyło, że postanowiłem serię
z Emilem serię astronomiczną, kryminalną serię astronomiczną z Emilem Stomporem zakończyć. To gdzieś w innych filmikach znajdziecie na ten temat informacje. Natomiast zdecydowałem, że koniec i chcę nową serię. Ten pomysł urodził się już znacznie wcześniej. Nie wiem, czy nie 2 lata temu, a już o tym powiadomiłem wydawcę. Wydawnictwo było zainteresowane tematem. Oczywiście, mam nadzieję, że koty mi nie będą przeszkadzać. Nowa seria, nowy bohater, wszystko nowe. Nie wiem ile tego nowego, wszystko nie, wiadomo, nie, ale część rzeczy na pewno będzie nowe. I tym sposobem jest nowa seria. Wstępnie wymyśliłem sobie, że będzie to tryptyk, czyli 3-częściowa tryptyk opolski, jako że zdecydowałem, nie wiem czy dobrze, ale umieścić akcję w swoim mieście, w Opolu, na terenie swojego miasta. Z tym Opolem to jest przecież tak, że jest jakieś takie niebezpieczeństwo. To jest moje miasto, ktoś oczywiście mógłby mieć, nie wiem, jakieś skojarzenia, ktoś zobaczy siebie w którymś z moich bohaterów, to fikcja jest, wiadomo, nie? Ale tak to już jest. Miasto musiałem dostosować do... dzień dobry, panie kocie. Miasto musiałem dostosować do tego, żeby było powieściowym tłem, tak? A że wymyśliłem sobie kryminał noir, taki w stylu skandynawskiego noir, gdzie jest śnieg, mróz, smog, zimno, brudno, szaro, wszystko jest niesprawiedliwe, nie ma granic dobra i zła, bo to nie sielankowy kryminał, gdzie pani gospodyni domowa rozwiązuje zagadkę kryminalną, lepiąc pierogi i wszystko jest idealne, a nawet śmieszne. Nie jest śmieszne. W porwaniu dzieci, w zabójstwach, w śledztwach, w zwłokach na stołach sekcyjnych, od których się odbijają świetlówki, które żarzą się i gasną. Nie ma nic śmiesznego. Ja nie jestem z tych autorów, którzy piszą komedię kryminalną. Raczej idę w tą drugą stronę. Czasami na spotkaniach autorskich dostaję takie pytanie. Ja myślałem, że któryś z kotów może mi zacząć przeszkadzać. Czasami dostaję takie pytanie, dlaczego te moje książki są takie właśnie, a nie inne. Dlaczego chcecie poznać Juliana? O, to jest Julian. Wbrew pozorom Julian nie jest Maine Coonem, natomiast na pewno jest kotem. Nie jestem tu sam. W ogóle słuchajcie, pisząc to było tak, że ja mam z żoną mamy więcej kotów. Pisząc to było tak, że zawsze któryś z kotów ze mną tutaj był w tym miejscu, bo tak się złożyło. Zazwyczaj to nie jest właśnie on. Julian rzadko kiedy do mnie przychodzi. Częściej przychodzi ta pani, ja wam spróbuję zaraz przed kamerą pokazać. Sznicia, pokaż się. Sznitka. O, to jest właśnie Sznitka. I Sznicia, zwykle to właśnie Sznicia koło mnie tutaj była przez te wszystkie godziny. Julian nie. A teraz proszę bardzo. Widzę, że Julian ma jakieś takie, zapędy youtubersko-influencerskie. I teraz nie pamiętam, o czym mówiłem. Pewnie mówiłem o Opolu, tak, i o tym, że jest ciężka atmosfera i wszystko jest odmalowane w czarnych kolorach. Na tym polega mój kryminał, taka, brakuje mi teraz słowa, na tym polega konwencja, to właśnie o to słowo chodziło. Julek? Jeszcze brakuje papierosa i kawy. Kawa jest, papierosów nie palę. Ale tak jesteśmy w miejscu mojej pracy, pod tym okienkiem, póki jeszcze tutaj mieszkam. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało. To jest miejsce mojej pracy, moje biurko.
i moje okno, ono teraz jest odsłonięte, w lecie jest zasłonięte, bo po południu potrafi tutaj mocno palić. Nowa książka. Wymyśliłem tytuł Separacja. Mam nadzieję, że on się nie zmieni, chociaż kto wie, z tymi tytułami różnie bywa. No i jest nowy bohater. Właściwie to bohaterka. I to był zalążek tak naprawdę tej serii, początek. Pisząc do wydawnictwa już wiedziałem, taką informację przekazałem, że będzie nowa seria z detektywem kobietą. Myślę, że odmalowałem swoje miasto w takich czarnych barwach. Niezasłużenie oczywiście, ale książka to książka. Myślę, że jest bardzo charakterystyczna. O to mi chodziło. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać. Nie wiem, czy podjąłem dobre decyzje, to się okaże. Natomiast postawiłem na to, żeby książka była książką akcji, książką, oczywiście nie sensacją, ale wielowątkową fabułą kryminalną z akcją przede wszystkim. O czym jest, nie będę Wam mówił. Możecie sobie sprawdzić zajawkę na mojej stronie internetowej albo gdzieś na Facebookach, czy nawet tu YouTubach albo TikTokach. Mówiąc o książce, powiem tak. Znikają dzieci kontrowersyjnego działacza mniejszości opolskiej. Od tego się zaczyna. Mówiąc o działaczu, a wiedzą o tym, że przecież piszę książki jakoś inspirowane zawsze prawdziwymi wydarzeniami. Zapraszam Was na inne filmiki. Zdaje się, nagrałem na ten temat podcast. Tak, jest tam filmik na ten temat. Słuchajcie, książka jest oczywiście oparta o prawdziwe wydarzenia, natomiast jest to fikcja. Pokusiłem się nawet o kilka zdań wyjaśnienia na koniec książki. Mam nadzieję, że to też Wam przypadnie do gustu. Znikają dzieci kontrowersyjnego działacza. Do Opola trafia detektyw. Właściwie nie detektyw, ale policjantka, która będzie musiała działać jako detektyw. Ona, mam nadzieję, że ją polubicie. Pozostałych bohaterów też. Dużo się dzieje. Nie wiem, czy nie ma w książce zbyt dużo polityki, ale ona jest i w tym wypadku musiała być. Zdecydowanie musiała być. Nie wiem, co powiedzieć. Bo to jest takie uczucie, kiedy się skończy książkę, czuje się, że ona jest dobra. Zastanawiam się, czy tak jest zawsze. Napisałem lepsze i gorsze książki. Tutaj czuję, że to jest książka lepsza. Za chwilę siądę, będę pisał kontynuację, bo jak powiedziałem, zaplanowałem to jako tryptyk. Zapraszam Was do tego, żebyście zostali ze mną. Czasem gdzieś coś subskrybowali, obejrzeli jakiś filmik. Nie chcę Was namawiać jakoś tak szczególnie, mocno, jak każdy youtuber i subskrybujcie, bo to mi daje, nie wiem co mi to daje. Zostańcie ze mną. Myślę, że warto, jeśli interesuje Was to, co robię, to, co piszę, to warto. A co? A ja sobie siądę do następnej książki. Chociaż remont mnie kusi. Ale teraz już nie mam takiej presji, bo bardzo chciałem zakończyć separację do końca tego roku. Spóźniłem się 20 dni. Intensywnie pracowałem. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tak intensywnie pracował przez prawie 2 tygodnie, codziennie po kilkanaście godzin. Efekt według mnie jest zdumiewający dla mnie, bo separacja to naprawdę dobry kryminał. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do zobaczenia. Cześć.